Urodziłem się 16 maja 1935 roku we wsi Lewacze, gmina Ludwipol, powiat Kostopol. To jest na Wołyniu, na brzegach Mokradeł Podolskich. Ta wieś powstała na początku XIX wieku. Było tam kilku bartników, którzy w dobrach ponińskich miód pobierali, tak zwane te leśne barcie. 240 kilku mieszkańców, w tym w czasie od chyba 1932 roku sami Polacy. Wieś położona właściwie w lesie, wychodziło się z domu i płynął taki potok, przy którym całe życie dzieci się skupiało. Myśmy mieszkali po jednej stronie, kościół był po drugiej stronie. W takim domu, który dziadek wybudował w 1932 roku, jako szczeniak, jak wychodziłem na ganek, to widziałem kościół i widziałem zarys dachu domu dziadka, który był przy kościele. Pamiętam też jako dziecko, że jak były żniwa, to oczywiście pracowało się sierpem. Nie wolno było żyta dotknąć innym urządzeniom jak sierp. A więc ludzie musieli żyć w zgodzie z naturą, być do tego dostosowani. Oczywiście byli różni tam, tacy co się bili, tacy co się kłócili, ale nie było na przykład złodziei. Nie zamykało się drzwi. Jeśli przez wieś szedł ktoś obcy, to się wszyscy znali, to właściwie kończył drogę w stanie wskazującym, bo zawsze ktoś wyszedł, poczęstował, zagadał, jeść dali i napić się dali. A potem przyszła wojna i potem się zaczęło. Byłem przez dziadka, to mi tak zostało, wieziony taką drogą polną, gdzieś tam w jakieś miejsce i dziadek nagle mówi, patrz samolot, patrz samolot. To jak dziś pamiętam i rzeczywiście leciało. To pierwszy raz w życiu widziałem samolot. W Lewaczach była placówka KOP-u. To był Korpus Ochrony Pogranicza i nagle mieszkańcy rejestrują, że wyprowadzają się. Wszystko pakują na wozy, wyprowadzają się. Znika dowódca gdzieś. Charakterystyczne po 1 września, że nagle oto zniknęło, nie było tego wojska. I myśmy zaczęli jako dzieci chodzić tam do tych koszar, ponieważ tam bardzo dużo pojawiło się szabrowników różnego rodzaju takich, którzy, no jak puste, no to co się dało, to niszczono. I to robili właśnie, na ogół robili Ukraińcy, Polacy próbowali tego bronić, ale nocami to każdy się bał wobec tego. Bardzo szybko tę placówkę zdewastowano. Najbardziej pamiętam przemarsze wojsk. Idą rosyjscy żołnierze, ale przyszedł 1941 rok, Niemcy weszli i nagle oto okazuje się, że rano się budzimy, patrzymy, wojsko, które szło z Siwek do Maczulanki, wraca z Maczulanki do Siwek tą drogą. Wracający żołnierze rosyjscy, cała ta armia rosyjska, tabunami szli, nocami, prawda, pomęczone to wojsko, pamiętam, a my jako dzieci patrzyliśmy tylko. Za wsią, jak tylko minęli wieś, to część z tych żołnierzy rzucała wszystko i uciekała, dezerterowali po prostu. To sprawiło, że myśmy szybko dostali polecenie od starszych chłopców, ażeby wszystko, co złapiemy w lesie, co porzucą, żeby zabierać. Iśmy zabierali. Pistolety maszynowe zwane pepeszami. No i były karabiny różnego rodzaju. Ja to nawet otrzymałem starego Mosina wzór 1912, prawda, który był znacznie wyższy ode mnie. Dlatego musiałem go nosić ciągle, prawda, w pozycji na prezentuj broń. No to dla nas dzieci to już była zabawa. I to była okazja, żeśmy się pouzbrajali jako dzieci od stóp do głów. Jak Niemcy weszli, zaczęło się od tego, że tą drogą, która jednak jakieś znaczenie tam miała, przejeżdżał patrol, czołg plus motocykle i we wsi przy kościele, bo to był najwyższy punkt, stanęli, wyjąwszy mapy, zaczęli coś tam czytać. W pewnej chwili ustawili czołg akurat lufą w stronę naszego domu. Nagle w pewnej chwili patrzę, a nasz dom unosi się w powietrze, snop iskier. Wepchnąłem siostrę w zboże i sam kucnąłem
I nagle mama jadąca takim wózkiem i krzycząca dzieci, dzieci, zabrała nas na ten wóz. Do lasuśmy uciekli, że tak powiem, i mama biedna z nami chodziła przez 3 dni, bojąc się wrócić, bo nie wiadomo było co w tym miejscu, gdzie ten dom był, bo nie wiadomo, co to będzie w ogóle. Okazało się później, że chodziło o to, żeby przygotować przedpole, bo miała tam stacjonować jakaś jednostka. Wobec tego domy, które mogły stanowić siedlisko bandytyzmu, trzeba było zniszczyć. No i nasz dom poszedł jako pierwszy, prawda. Okazało się później, że to chodziło o inną wieś, która 5 kilometrów za kordonem była, Woniacze, ale dla Niemca Lewacze, Woniacze, ta różnica niewielka. Potem zaczęła panować, ten tyfus zaczął, prawda? To było coś okropnego, właściwie w każdym domu ktoś chorował. I ja oczywiście zapadłem na tyfus, no i tata podobno był przy mnie cały czas, pilnował, lekarza nie było, to czas wojny. Wobec tego, kto przeżył, to przeżył, a kto nie przeżył. I ja przeżyłem, a tata chyba się ode mnie zaraził i niestety nie przeżył i umarł. Zaczęli napływać uciekinierzy tych wsi przez Ukraińców wyżynanych, Niemila, te inne takie wsie. I wtedy były już opowieści, prawda, tych dzieci. Pamiętam, że mówił chłopak taki starszy, mający 13 lat, że sąsiadki dziecko, przyszedł Ukrainiec, wziął takiego roczniaka i za nóżki i oplot. Było to niewiarygodne. I to sprawiło, że każdy z mieszkańców, mający swój teren, gdzieś tam w sobie wiadomym miejscu budował taką ziemiankę. Byliśmy przygotowani, że prędzej czy później do nas przyjdą i że będą rżnąć, jak się to mówiło. Wobec tego każdy z nas chciał być od kuli trafiony szybko, sprawnie, bo to wszyscyśmy mieli takie odczucia, że najbardziej baliśmy się kłucia widłami. Aż w końcu któregoś dnia dzwon nam przedzwonił, no więc ja przekonany, że jest jakieś nabożeństwo, przyleciałem, bo byłem u dziadka wtedy w domu. Ksiądz mówi, nie będzie żadnej mszy, wszyscy się macie zebrać, bo okazało się, że, jak już potem mama powiedziała, jej kuma z takiej wsi Bołaszówka przyleciała i powiedziała, Rudnicka, uciekajcie, bo przyjdą tej nocy. Ksiądz nam wszystkim, prawda, rozgrzeszenia udzielił i prośba, żeby cichutko się zachowywać. Muszę powiedzieć, że nawet dzieci, małe takie dzieci nie płakały. To pamiętam, że było cichuteńko tak i nagle strzały. Zaczęło się tu, kto do kuli. No. I czekaliśmy. Te strzały jakby przeszły, ucichły i ja chyba usnąłem z wrażenia. W każdym razie budzę się zimno, świt szarzeć zaczyna. I to pamiętam, że wtedy, jak tak się chyba obudzili, to najpiękniej, jak słyszałem później śpiewane, kiedy ranne stają zorze. No i ksiądz zakończył, że Pan Bóg pozwolił nam jeszcze przeżyć, dziękujmy za to. To nigdy nie zapomnę, jak ci ludzie jakby się po raz pierwszy po długim niewidzeniu ściskali, cieszyli się, to była taka chwila. Potem się okazało, że był to oddział rzeczywiście tych, myśmy to nazywali rezuny, tak po ukraińsku, rzeźnicy, którzy z tej wsi właśnie się wybrali, żeby spacyfikować Lewacze, ale samoobronę, dowiedziawszy się o tym, wzięli i tych Ukraińców przepędzili po prostu. Doszło do jakiegoś tam starcia i ci Ukraińcy uciekli, nie napadli i tak nam się udało przeżyć. Moja mama pojechała z koleżanką, to był już 1944 rok, pojechała z koleżanką do Rokitna pociągiem coś kupić, bo to już niczego nie było przecież, to uzbierały tam troszkę jajek czy czegoś tam, sera i jechało się, żeby kupić choćby zapałki, sól, coś tam, cokolwiek kupić. No i po tych sprawunkach wracały z powrotem i Ukraińcy po drodze zatrzymali pociąg, ostrzelali go. Kogo można, to zabili. A mama z koleżanką miały szczęście, bo wypadły akurat w śnieg, bo to była śnieżna zima.
a ciemno było, nieoświetlone, wobec tego ci chodzący nie zauważyli. I one biedne przeleżały w tym, aż się uspokoiły. No i przyszła do domu, ale potem już nie wróciła do zdrowia. To pamiętam jako dzieci, otóż ojca nie było. Dlatego ten strach potem, jak to mamy nie będzie, co my zrobimy. Ja miałem wtedy już 9, siostra 6, także już zaczęliśmy myśleć. Tak strasznie baliśmy się, żeby mama nie umarła, bo wiedzieliśmy, już byłem po śmierci ojca, widziałem jak to wygląda. W czerwcu 1945 roku wąską torówką do takiej miejscowości Rokitno, z Rokitna na szerokie tory i po prawie 6 tygodniach znaleźliśmy się na Dolnym Śląsku. Jeszcze była niemiecka tablica Trachenberg, a pod spodem polski napis Żmigru. Wszędzie gruzy. Po drodze jeszcze spalenizna, nie zebrane zboża były takie zaniedbane, to było widać, a dla mnie, dziecka wsi, to było szczególnie, nie mogłem się jakoś pogodzić, że jeszcze i zboża stały. No i tak się zaczęło istnienie na Dolnym Śląsku.